Idziemy zobaczyć Nazca Lines, czyli te linie wszystkie, które Indianie Nazca to zrobili. I jest tutaj wykazane i udowodnione, że jest tutaj jakby ślad obcych. Jakbyście nie widzieli nigdy cichobiegów palestyńskich zrobionych z opon, to jestem prawie przekonany, że to jest to. Może sobie pokupujemy jakieś koguty, koty można kupić, świnki morskie. Tylko tutaj to jest jedzenie, a nie maskotka. I nie wiem czemu, ale jeździ tutaj tak co trzecie auto to Tico. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Dzień dobry, witamy w Cusco. Jesteśmy na takim placu, a właściwie przed budynkiem, który się nazywa San Pedro Mercado, czy tak jakoś. I tutaj można kupić dużo różnych dobrych i tanich rzeczy. Taki po prostu bazar. Wielki, tani, dobry i w samym centrum. Chodźmy. Coś czuję, że tu można kupić wszystko. Od jedzenia po chińszczyznę, po chińskie produkty przez naturalne. Móżdżek, owcy. Móżdżki są podobno bardzo smaczne, ale nie jadłem jeszcze. Wszystko przede mną. Świnkę morską mam już za sobą. Jeszcze mi zostało zjeść psa w Wietnamie i zupę z małpy w dżungli. Tutaj dziecko śpi. Tutaj są różne przyprawy. Mąkę różnej maści, nasiona. Tutaj na tej hali można też zjeść, więc wzięliśmy, siedliśmy tutaj z tym jedzeniem. To jest intensywna w smaku zupka, Julek ją będzie jadł. Dobre, nie? To jest najbardziej tutaj tradycyjne danie, to jest lomo talarin albo lomo saltado, czyli tam jest chyba mięso z jakiejś owcy z makaronem lub ryżem, frytkami, cebulą, papryką smażoną i posypane czymś zielonym. Dobre? Pomidor fryty nie pasują. Dobra, Ej! Jakbyście nie widzieli nigdy cichobiegów palestyńskich zrobionych z opon, to jestem prawie przekonany, że to jest to. Tu jest taka Castorama z Ikeą, taka bym powiedział. A jak chcecie, na przykład do Media Expert, to Media Expert jest tutaj. Proszę bardzo. A tu jest smyk. I tak mogę was zabrać do jakiego sklepu chcecie. Może sobie pokupujemy jakieś koguty, koty można kupić, świnki morskie. Wow. Tutaj też są. O, jakie ładne. Tylko tutaj to jest jedzenie, a nie maskotka. Idziemy coś my kupować, ale raczej świnek morskich nie będziemy. Masz maskotkę? Ci nie uciekł. No gdzie z nim? Dobra, ale no odłóż go, bo my go nie weźmiemy, bo on będzie grande. Qué sabroso. Es na ślimaka. To jest moim zdaniem to jest wazelina. Natural. Mire, hace el tratamiento de la exfoliación. Wszystko kosztuje 1 sol. Pytam się, czy można wziąć pół za pół sola, to nie wolno. Proszę bardzo, takie coś można sobie zjeść. Pero es posible solo? Claro. Nie no, ¿Cómo se dice en español? Tabicho. Pecho. Ah, ¿es posible no Sin hueso. Sí, hueso. Pura pulpa. Sí, pura pulpa. ¿Ya? No prepara. tutaj są żołądki na zupę, tu są kopyta, a tutaj jest serducho wielkie i ozorki. Esto de carne? Lengua de res, de vaca. A, waka.
Bardzo lubię churrosy. Najbardziej lubię te nadziewane czekoladą. 2 sole, taka mała paczuszka. Widzicie tam? Asfalt się osunął. I wyobraźcie sobie, jest tutaj jedna droga i to jeszcze tak jak tu jest takie bardzo wielkie Peru, to trzeba na przykład z Cusco jechać aż do Limy, żeby dojechać do Tarapoto, czyli jedzie się tak i tak. Jedzie się na przykład do Tarapoto tylko samolotem albo przez Limę. Do Limy się jedzie 25 godzin i z Limy do Tarapoto znowu 25 godzin. Bo jest jedna droga asfaltowa tutaj taka sensowna i tylko tak mogliśmy przejechać i wyobraźcie sobie, że teraz jesteśmy udupieni. Byśmy się musieli cofać i zmieniać drogę dużo wcześniej. Polecili nam, żebyśmy się cofnęli 20 minut wstecz i pojechali tamtędy, dlatego że to może potrwać naprawa tego tydzień. Więc byśmy musieli tu stać tydzień. Więc jedziemy dalej. Tutaj cały czas widzimy teraz chwilę, o widzicie, ci ludzie na przykład z tymi torbami przyszli na piechotę, bo tam autobusy powysadzały ich i tutaj podjeżdżają tuk-tuki, różne taksówki, jakieś auta, odbierają ludzi z tymi bagażami, no i nic się nie wymyśli, będziemy jechać przez góry pewnie szutrem jakiś ileś kilometrów, ale nie mamy wyjścia. Jedziemy dalej. Jedziemy, słuchajcie, drogą, gdzie jeszcze co kawałek są remonty i prawie się nie da przejechać. Pokazywali na nas palcem, jak mieliśmy przejechać, że nie damy rady. Rozpędziłem się i szurając wszystkim, czym się da, wszędzie gdzie się da, przejechałem. Żebyście mieli świadomość, to jest droga, której nie ma na mapie. Ona nie istnieje. To jest droga, którą tylko ludzie ci są w stanie polecić, bo tylko oni mają pojęcie, że tu coś takiego jest. Nie wiem, że oni sobie sami to zrobili, czy co. To jest droga, którą będziemy jechać 50 km. No i widzicie, jak jesteśmy wysoko, więc musiałem się tym szutrem tutaj wdrapać. Dobry, witamy. Wczoraj miałem dzień pracy i wam nic nie pokazywałem, a warto pokazać, bo jesteśmy w tak zajebistym kempingu, że mózg się lasuje, prawda? Moja rodzina wczoraj dzięki temu miała co robić, jak tata pracował i na nich krzyczał, że musi mieć święty spokój. Klaudia na przykład taki ma ładny strój, zobaczcie. Julcio po wielodniowym poście może sobie chwilkę zagrać, bo musimy czekać aż basen oczyszczą i zobaczcie, jak tu jest ładnie. A, jesteśmy w miejscowości Nazca, czyli tu, gdzie są takie linie, takie wiecie, takie ptoszki czy coś tam, Indian Nazca, które się rozprzestrzeniają na jakim terenie, Klaudia? Jeśli dobrze doczytałam, to 500 km/h. No i wyobraźcie sobie, że chyba będziemy musieli poszukać jakiegoś samolotu, który nam to pokaże, albo będziemy musieli wejść na taką wieżę i coś tam zobaczyć i polatamy dronem. Zniesienie przy tej temperaturze jest najgorszą opcją. Jest taki upał, a to, co się dzieje w kamperze, to jest już hardcore. Ja myślałem wczoraj, że umrę, jak pracowałem cały dzień i siedziałem w środku. I co jest jeszcze bardzo ciężkie, to jak się pootwiera wszystko, to ilość much, która jest tutaj i wlatuje do kampera, jest tak zatrważająca, że to nie jest 5-10 much, tylko to jest 110, 210. Po prostu jest chmara, nie da się żyć. Dobra, pracujemy dalej, idziemy zwiedzać. Jesteśmy w miejscowości Nazca. Samo miasteczko jest takie nie za duże i trochę nijakie, to jest główny plac. Praktycznie nic tu więcej nie ma. Szukam bankomatu, potrzebujemy hajs na samolot, jeśli byśmy mieli nim lecieć, ale coś nie widzę. Nazca ma na pewno więcej do zaoferowania w koło miasta niż w mieście. I nie wiem czemu, ale jeździ tutaj tak co trzecie auto to Tico. A jakby wziąć Tico dodać do Matizów, to by nie wiem czy nie było, no dobra, to wtedy będzie co trzecie. I wszystkie są mega zdezelowane. Tico, Matiz, a tam żółte Tico znowu. Żeby nie było, ja nie przesadzam. Matiz, no oni to nazywają Spark, ale dla mnie to Matiz. Tico, Matiz, Tico.
teraz możecie się ode mnie czegoś dowiedzieć. Moim pierwszym samochodem było Tico. Zaraz po 18 urodzinach, jak odebrałem prawo jazdy, to kupiłem jasnozielone Tico w metaliku. Jak wsiedliśmy 5 chłopa wracając ze szkoły, to się okazywało, że nie ma hamulcy. Znaczy są, ale takie wiecie, bardzo słabe. Także już coś się dowiedzieliście. Jesteśmy przed takim centrum administracyjnym, które się nazywa Paredone. No idziemy zobaczyć, jak już tu jesteśmy, nie? Znowu jesteśmy na pustyni. Ja nie wiem, kiedy to się skończy, ta pustynia. A na chwilę się skończy, będzie dżungla i dojedziemy do Meksyku i znowu pustynia. I w Stanach pustynia. To jest, słuchajcie, jedna z nietypowych rzeczy w Nazca, bo tutaj kiedyś bytowali Indianie Nazca, no ale oczywiście to jest pozostałość po Inkach. To miejsce sprawowało funkcję taką urzędową, jak u nas na przykład urząd skarbowy. Albo urząd miasta. No nie wiem, może tu też jakiś haracz ściągali, tak jak w urzędzie skarbowym. W każdym razie sprawowało to miejsce urzędowe. Ale podobno jest niedużo takich zachowanych w Peru, więc przyjechaliśmy zobaczyć. A ja urzędów nie lubię i tu też mi się nie podobało. Idziemy dalej. Pani chciałby wam coś powiedzieć. Jeżeli są tutaj tacy osobnicy, którzy mówią: ja nie jem awokado, ludzie przez to nie mają wody, no to wiedzcie, że to nie wszędzie tak wygląda. Są takie miejsca, że tak jest, ale jest mnóstwo miejsc, gdzie awokado po prostu sobie rośnie jak u nas jabłonka. Tutaj oczywiście jest akurat hodowla, ale nie wygląda to, jakby oni tutaj, nie wiem, trzymali ludzi spragnionych za to awokado. Już nie mówię o tym, że jest, jak tutaj jeździmy, mnóstwo miejsc, gdzie po prostu awokado rośnie tak czasem dziko, czasem bezposadzone. Więc jedzcie sobie to awokado, ewentualnie sprawdźcie, skąd pochodzi i jak jest w tamtym kraju a propos właśnie tej wody, bo nie musi tak być, jak wam się wydaje. I tam jest woda. Ten to jest naukładany. Kto wie, jak to działa, niech mi napisze w komentarzu. I daj suba. Jest dzisiaj 35 stopni, nie do wytrzymania. Zobaczcie, jak elegancko Polak za granicą chodzi. Klapeczki ze skarpeteczkami, żeby się nóżka nie pociła, prawda? Do serca ziemi idziemy. Do widzenia, pa. Pa! Jedziemy jeszcze na lotnisko. Zaklepiemy sobie samolot. Mam nadzieję, że jeszcze będzie otwarte, żeby zobaczyć linię Nazca. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Aktualnie mieścimy się tylko we Wrocławiu i w Lubinie, ale pracujemy nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do naszych lokali. Świetna oferta, świetne menu, wszystko znajdziesz na przybijpiątaka.pl i również zapraszam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Jeżeli chcesz mieć swój biznes i swój lokal gastronomiczny, będziesz go wtedy prowadził razem ze mną. Zapraszam. Druga ciekawostka a propos tych samochodów jakże niewydarzonych jest taka, że moim pierwszym samochodem było Tico, ale moim samochodem, jak otworzyłem Piątaka i zepsuł mi się mój Mercedes Klekot, był właśnie Matiz za 1000 zł, srebrny ze zgnitymi progami, którego okleiłem Przybij Piątaka i z Klaudunią jeździliśmy nim. Nawet chyba w Warszawie byliśmy 2 razy, co? Albo raz. Nawet w Gdańsku nim byliśmy i w Warszawie. No, nie miał wspomagania i nie miał żadnej klimy. Ale tak poza tym to był wspaniały. Jesteśmy już na lotnisku awionetkowym. Idziemy zobaczyć Nazca Lines, czyli te linie wszystkie, które Indianie Nazca to zrobili wiele lat temu i to jest bardzo ciekawe. Odkryli to w ogóle w 1900 nam chyba dopiero 20, jak lecieli gdzieś tam samolotem do Limy. Także zapraszam w powietrze. Okay. Zobaczymy 12 linii. Plane for weather conditions for the flight is excellent. Beautiful day, sky clear, sunny, no wind, maybe no turbulence during the flight. Okay. Nice. In front of you, back for emergency situations of your body. But today no necessary, I don't believe.
The bag is very expensive. Good morning. Good morning. First class. Zaczynamy od wieloryba, faktycznie. Potem będzie kosmita. Najbardziej znany chyba na świecie to jest ten koliber, ewentualnie ta papuga. Ciekawy jestem bardzo, jak to wygląda w rzeczywistości. Nie można było odpuścić takiej atrakcji. Kto się pożygał? Nikt, ale to obciążenia, jak on nakręcał na tej falinie, pokój tam poszli. No prawie się zeżygałem, Ja też. ale było fajnie. Mam okazję na lotnisku przy liniach Nazca przykleić naszą wlepkę. Jest gdzieś się tu w tranżole. Jest, jaram się. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na takim cmentarzu Chauchilla chyba. Chauchilla. No i Co to tu jest zobaczymy? jedyne takie miejsce podobno w Peru, gdzie można bezpośrednio zobaczyć mumię, szczątki ludzi, tak bezpośrednio w miejscu pochówku, bo tak to zawsze wyciągają wszystko i nie jest się w stanie zobaczyć. Także to vamos, idziemy. obczajać. Słuchajcie, jest tutaj taki ukrop, że myślę, że odczuwalna to jest około 50 stopni. Dobra, zapraszamy do muzeum. Będziemy oglądać dzieci. Ale sobie siedzi dziewczynka. Ładna taka, do wzięcia jeszcze myślę. Czy to stara już? Zębów nie ma, to stara. Przecież nie, 2 ma i tam tylne, to nie może być taka stara. Tutaj jest chyba jakieś małżeństwo, jest ich 2. Jest to cmentarz oczywiście Indian Nazca. Indianie Nazca żyli na tym terenie i to oni zrobili te linie, które dzisiaj widzieliśmy. I oni są tutaj pochowani. A właściwie nie pochowani, odkryci są. Nie można powiedzieć, że są pochowani, jak siedzą i patrzą. Idę po tej pustyni. Powiem wam, że ja nie wiem, czemu ludzie mieszkają na pustyni. Przecież z założenia pustynia powinna być pusta. Po co ktoś tu mieszka, to ja nie wiem. Przecież to jest afera. Ładnie. Trzeba przyznać, że jest ładnie. No ale słuchajcie, tu jest piach, no tu nie ma nic, no. Po co tu mieszkać? Jest tyle pięknych miejsc na świecie. Siedzą i siedzą. Naczynia mają, pewnie wódkę piją. Proszę zwrócić uwagę, że ten teren jest tak skonstruowany, że on tu ma takie doły i w tych dołach jest mnóstwo kości, czyli po prostu odkryli część chyba tych grobów, a resztę zostawili zmarłych w spokoju. Ale pan ma dużo tutaj kości obok siebie. Co to, jakieś pana ofiary są, czy co? Nie ma żadnych opisów, trochę szkoda. Może to być jakiś wódz, albo po prostu jakiś Mieciu, no. Mieciu może był marynarzem, bo muszelka leży. Cholera wiem, po co mu to tu wsadzili. Ale czemu tyle kości? Nie wiem, no po co będę zgadywał, prawda? Siedzi Mieciu i ma kości. Koniec tematu, idziemy dalej. To wygląda raczej na dziecko. Pragnę zauważyć, że już wtedy chyba modne były dready. Dlatego, że ten Mietek ewidentnie ma. Ale to nie koniec, bo tutaj Helenka też ma dużo dreadów. I widać, że taka rastafarianka była. Na pewno zielsko jarała. Lek mówi, że wyglądają jak piraci. Faktycznie trochę tak, nie? Przez te dready i w ogóle. Ten bardziej wygląda na pirata, bo w oku ma kamień i sznurek owiniony
jak zawsze to mają tak i tu. Tak? No. Nie wiem, czy widać, 3 kondory tu latają. Jak się jeździ dużo po Ameryce Południowej, po Andach, to kondory prędzej czy później tak zobaczycie. Nie trzeba iść do jakichś specjalnie wyznaczonych miejsc. Tak samo jest z kolibrem. Natomiast jak przyjedziecie na wycieczkę krótką, no to warto się zastanowić, jak to zrobić, jeśli Was to interesuje, żeby to zobaczyć. Jadąc stwierdziliśmy, że chcemy jeszcze zobaczyć te znaki tak na ziemi, że tak powiem. I zobaczcie, tam jest na przykład kot. Najbardziej mnie ciekawiło, jak to się dzieje, że to widać. Bo to są, słuchajcie, takie linie, jak widzicie. Ta linia jest szerokości z 30 cm. Mówię potem z Klaudią, jak to się stało, że to się nie zasypało. A to się chyba nie zasypało dlatego, że po prostu wybrali miejsce, gdzie to podłoże jest takie bardziej kamieniste i tutaj ten piach aż tak nie wieje chyba po prostu. Ale to jest beka, bo to nawet nie jest jakieś super proste. Idziemy to teraz zobaczyć z góry te linie. Tutaj są teorie National Geographic, jak to było robione. No może i sprytnie. Przygotowanie terenu i różne metody, jakiś cyrkli, nie cyrkli, no ciekawe to jest. Tutaj też są teorie, że po prostu robili sobie najpierw jakieś linie orientacyjne. No te dwa zobaczymy właśnie. Teraz weszliśmy na wieżę, żeby zobaczyć z innej perspektywy. I jest tak, że tutaj nie widać wszystkich niestety, więc ten lot, jeśli ktoś bardzo się tym interesuje i nie szkoda mu pieniędzy, no to jak najbardziej i nie żyga, no to jak najbardziej trzeba po prostu wziąć ten lot, bo tutaj widać tylko kilka. Tutaj widzimy drzewo, tutaj widzimy ręce, a tutaj widzimy, że była jaszczurka. Właściwie jaszczurka jest dalej. Tylko drogą pana Amerykana, bo tak się ona nazywa, pan Amerykano, przecięli jaszczurce ogon. Dzisiaj mój znajomy Argentyńczyk Alfredo, jak mu powiedziałem, że jestem w Nazca, to powiedział: o, tu są te linie. I jest tutaj wykazane i udowodnione, że jest tutaj jakby ślad obcych. Że jakby to nie było zrobione tak, że tylko przez ludzi i że nikt tu nie ingerował, tylko twierdzą, że ingerowali tutaj kosmici. Zresztą jeden ten kosmita jest narysowany również na wzgórzu i widzieliśmy to z samolotu, prawda? Co o tym sądzisz? Słuchajcie, jeżeli chodzi o kosmitów, no dlaczego to nie jest powiedziane, że jeżeli oni istnieją jacyś tam gdzieś jakieś życie we wszechświecie, bo najprawdopodobniej tak jest, jeżeli twierdzimy inaczej, to moglibyśmy być trochę naiwni. Dlaczego jeśli na przykład mieliby nas kiedykolwiek odwiedzić lub mielibyśmy wykazane, że oni istnieją, to dlaczego nie jest powiedziane, że mogło to być tyle lat temu, co te linie powstały, a nie teraz. Jedziemy dalej już z tego Nazca. Jeśli byli tu kosmici, to ja się nawet jaram, że byłem w miejscu tam, gdzie kosmici. Fajnie, że widzieliśmy te linie. Jest to mega kultowa sprawa, więc ja się jaram. Jedziemy. Julek, ty masz 6 lat, zdaje się, prawie w tym roku. W tym roku będziesz miał i ty na rękach chodzisz po pustyni u mamy, tak? Jak ją plecy bolą. Wstyd.